Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie z Robloxa na serwerze Polish Car Driving. I dzisiaj będziemy sobie testować samochody, które zostały dodane 27 stycznia. Podzielimy sobie to na te, które zostały dodane, a te, które zostały odświeżone. Plus jeszcze sobie sprawdzimy jeden samochód z wcześniejszej aktualizacji, to będzie to BMW 540D. No i dobra, zaczynamy. No i bierzemy sobie najtańszy samochód z tych, co zostały dodane. Pierwszym z nich jest BMW E34. I tak, to jest ta przywrócona BM-ka, która kiedyś była jako ta BM-ka z My Summer Car EDM 500 LX, jeśli się nie mylę. Płacimy za nią 56 tysięcy PLN-ów. W rzeczywistości zapłacilibyśmy za podobny egzemplarz, patrząc tu po koniach, z silnikiem 2,5 litra w benzynie, około 33 tysięcy złotych, tam nawet z niedużym przebiegiem, więc tutaj jest ta cena nieco zawyżona. Jej maksymalna prędkość to jest 230 km na godzinę. Pod maską siedzi silnik 2,5 litrowy prawdopodobnie, który generuje 170 koni. Ma 5 biegów, oczywiście napęd na tył, waży 1,5 tony. I tak w zasadzie to tyle ze statystyk, zaraz przejdziemy oczywiście do praktyki. Przejdźmy sobie teraz do interioru. I tak, mamy tutaj liczniki z BMW E34. Tą drogą licznik tu chyba jest z egzemplarza, który miał nieco lepszą jednostkę silnikową. Tutaj przez kraty swoją drogą widać komorę silnika. Jasna skóra, tutaj wykończenie z drewna. No jest to BMW serii 5, czyli nie jest to ta najbardziej sportowa wersja, oczywiście porównując tutaj do serii 3. No i nic innego nam nie pozostaje, jak wybrać się tutaj w teren. Sprawdzimy sobie oczywiście te parę podstawowych rzeczy. Pierwsza rzecz to będzie dźwięk. Mogę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy dźwięk. Nie jest on najlepszej jakości. Co do systemu bezpieczeństwa, to ta BM-ka nie jest wyposażona w system kontroli trakcji, co mogło być problematyczne na lodzie. Teraz lodu nie ma, więc myślę, że nie trzeba się przejmować. W sumie w aktualizacji, kiedy została dodana ta BM-ka, już chyba też nie było lodu, jeśli się nie mylę. Jest za to wyposażony w system ABS, czyli jakiś poziom bezpieczeństwa tutaj mamy. Jest tutaj kręcąca się kierownica, co może troszeczkę umylić nam grę na kierownicy. Tutaj już jest ten nowy klakson w ogóle. Szybko sobie opatrzymy światła. Tak wyglądają światła pozycyjne, nie działają ani z przodu, ani z tyłu. Światła mijania, proszę bardzo. Tutaj się zaświecił tył, zaświecił się przód. Światła długie, no to tutaj doświetlenie drugim reflektorem. Przeciwmgielne też tutaj ładnie działają. Co do prawdziwych koni, to jest ich 177 według tego, co jest tutaj napisane na dole. Także myślę, że możemy startować. 3, 2, 1. Drugi bieg. Nie jest to najmocarniejsza BM-ka. Okej, mamy setkę. Wynik wam się wyświetla na ekranie. Policja akurat stoi. No i już po Tesli. Sama się spaliła, widzicie? Nie musieliśmy jej palić. I okej, już do was wracam, bo jak widzieliście, no niestety tam stał niedobry pan z suszarką, ale teraz lecimy z testem na prędkość maksymalną. Ja mamy 220 na blacie. Myślę, że powinno się udać 230 osiągnąć. Może być problem. No, był problem, było 227, jeśli dobrze widziałem. Ale no myślę, że ten VMAX będzie mniej więcej prawdziwy i będzie on. Jeśli byśmy się trochę szybciej zaczęli rozpędzać, to byłby on też jakby osiągalny. Tuż po BMC dosłownie jest Volver Sport Venom 60R. Tutaj już miałem trochę problem z researchem co do tego samochodu, bo nie ma zbytnio ofert do niego nigdzie na internecie, w sensie do kupna. Ale tak, jest to 300-konny samochód z napędem na 4 koła. Jest warty Polish Car Driving, kupicie go za 60 tysięcy złotych. Tak jak mówiłem, nie wiem ile może kosztować w rzeczywistości, bo po prostu nie mogłem znaleźć żadnych ofert. Jego VMAX to 250, ma 300 koni, 5 biegów, napęd na 4 koła, waży 1,5 tony. Drugą pojazd jest o wiele mocniejszy niż ta BM-ka, kosztuje tylko i wyłącznie parę tysięcy więcej, także zdecydowanie, jeśli się zastanawiacie co brać, czy BM-kę, czy Volvo, to bierzcie Volvo, bo jest zdecydowanie mocniejsze. Interior tutaj wygląda dość w porządku, mamy radyjko, liczniki, wszystko spoko, ale tak, no jest to samochód, można powiedzieć, sportowy, albo mi się tylko tak wydaje, albo on po prostu lepiej wygląda z tyłu, też w rzeczywistości, jakoś tak ogólnie. Dobra, klikamy sobie spawn i tak, tutaj również kręci się kierownica. Dźwięk jest tutaj już nieco fajniejszy. I ten samochód nie ma świateł pozycyjnych, ma za to światła mijania oczywiście długie, ten drugi doświetlenie reflektora z tyłu, oczywiście się wszystko ładnie świeci. Jeszcze tu są przeciwmgielne, wszystko jest. Klakson też ma ten nowy. I tak, jest on wyposażony w systemy bezpieczeństwa takie jak kontrola trakcji ABS, one normalnie ładnie działają. Moją drogą, ile on ma naprawdę koni? 296. Uwaga, 3, 2, 1, startujemy.
mamy setkę. Macie oczywiście wynik na ekranie. My możemy polecieć w sumie już od razu do tych 250, które tam były napisane. Dobrze, osiągamy 250. W sumie statystyka się zgadza, 250. W praktyce również ten samochód jedzie. I teraz mamy BM-kę. W tej BM-ce siedzi albo silnik 3.0, albo 3.2, bo 3.2 generował 320 ileś tam koni, 3.0 chyba 286. Ma ona VMAX 250 km na godzinę, 315 koni. Zakładałbym, że to jest 3.2, bo 3.2 generowało 321 koni. 6-biegowiec, oczywiście napęd na tył, 1,5 tony, czyli tak jak te pojazdy wcześniej. Kupimy ją za 98 000. To powinienem powiedzieć na początku, nie powiedziałem. I tak, środek wygląda to w ten sposób. Tak dość pusto mam wrażenie. I tak, mamy tutaj światła pozycyjne w postaci tych pierścieni. Co dziwne, są tylko z przodu, no ale cóż. Mamy tu światła jeszcze mijania, długie. Teraz jeszcze tutaj są przeciwmgielne na dole. Jest wyposażony w system kontroli trakcji, ABS-ów, także jest bezpieczniej. Klakson. Klakson ma taki, co był chyba, co jest chyba w Audi A6 w tej grze? Chyba tak. A, dźwięki. Co do dźwięków, no to chyba ma ten sam dźwięk co BMW 330i. Lecimy sobie z teścikiem od 0 do 100 i zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. No tu jest już mocarz, naprawdę, ten samochód. Generuje tu 315 koni, czyli tak jak było pisane w statystykach. No i dobra. 3-2 start. Dwójeczka. Mamy setkę. Lecimy od razu do w sumie maksa, zobaczymy. W sumie płacimy więcej pieniędzy za samochód, który jedzie może lekko szybciej. To Volvo miało 300 koni, tutaj jest 15 koni więcej. Jest chyba zdecydowanie szybszy ten samochód, bo mamy 250 przed zakrętem. Dobra, mieliśmy 250, tylko chyba wypadnę za Ej, dodali tu te bariery. O kurde. W końcu, kurde. Jeśli chodzi o nowo dodane pojazdy, to już jest wszystko. Lecimy sobie teraz odświeżonymi, plus to GT31, które nawet tutaj ma swoją reklamę. Tutaj mamy już kolejną piątkę E39. Płacimy za niego 111 000 złotych. VMAX 250, 6 biegów, napęd na tył. Waży 1,7 tony. I tak, ten samochód dostał ogólnie rework tutaj. Ma teraz on taki ładny interior. Widzę, że tu jest jasna skóra pomieszana z ciemną. Wykończenie z drewna również tu się znalazło. Dużo tutaj jest w sumie fajnych tekstur. Mamy tu poduszkę, też ekranik tutaj, jak widzicie, jest. Tylko niektóre te samochody mają przyciemnione szyby z przodu, co utrudnia jazdę w nocy, niestety. Ogólnie chyba przy wszystkich samochodach w tej aktualizacji kręci się kierownica. Mamy tutaj światła. Światła, proszę bardzo, pozycyjne, też działają tylko z przodu, niestety. Mamy tutaj po prostu pierścienie. Tutaj mamy światła mijania. Z tyłu się zapalniły też. I światła długie, doświetlone drugim reflektorem. Światła przeciwmgielne też działają, one mają teksturę zapalonych. No chyba wszystko, co się da, czyli ABS-y i trakcję. Klakson. Brzmią sobie tak dość ciekawie. Przypomina mi dźwięki ze starego Beam Engine'a. Lecimy sobie z tego ronda. Lecimy na test od 0 do 100. W rzeczywistości ma 393 konie. Ale dobrze, my startujemy. Nawet szybki samochód, mamy setkę, lecimy od razu do odcinki. Chyba to będzie 250, 249, tak się to waha. Lecimy teraz parę poziomów w dół, bo mamy Skodę Octavię, dwójkę. Za tą Skodę płacimy 34 000, jej VMAX to jest 181, ma 140 koni, ma 7 biegów, napęd naprzód, waży 1,3 tony. Też tutaj został odświeżony właśnie środek, wygląda on o wiele ładniej. Ma ona światła pozycyjne, tylko i wyłącznie z przodu, z tego co widzę. Pod H mamy z światła mijania i długie jeszcze przeciwmgielne są tutaj, fajnie. Ma też tą barwę świateł bardziej podchodzącą pod niebieski. Ma ona kontroler trakcji ABS-y, klakson. Dźwięki brzmi tak w sumie dość spokojnie, cichutko. No ale dobra, lecimy na testy. Tutaj jest w ogóle 7-biegowa skrzynia DSG, także powinien być to bardziej dynamiczny samochód i w sumie jest bardziej dynamiczny. Dobra, lecimy. 3, 2, 1, start. Zrywa na dwójce robi. W końcu 6 PSI. Dobra, mamy setkę. Lecimy do maksa. Tam był max to chyba 81. Mi się wydaje, że to będzie trochę więcej. Tak, już mamy 200 w ogóle. 220, 223. Powiem, nawet spoko samochodzik, w sensie za tę cenę. Jest dość szybki, szybko się rozpędza. Hamuje całkiem nieźle, na pewno lepiej od E39. No i następnym pojazdem będzie Leon. Jego cena to 35 000. VMAX to 242 km na godzinę. Ma 225 koni. W zasadzie to jest Cupra R. I w ogóle coś ciekawego, ma ona
napęd na 4 koła, waży ona 1,3 tony. Co my tu mamy za światła? Pod N mamy światła pozycyjne, które świecą się tylko i wyłącznie z przodu. Mijania, długie, wszystko ładnie działa. Teraz jeszcze przeciwmgielne, Systemy bezpieczeństwa ma TCS i ABS. Dźwięk ma chyba ten sam, chociaż mogę się mylić. To jest taki przerobiony dźwięk Bloxburga. Polecimy sobie na test od 0 do 100. 3, 2, 1, start. Kopa mi dała trochę. W ogóle ten silnik według tych informacji na dole generuje 224 konie. Zobaczymy teraz VMAX. W ogóle tutaj prawdopodobnie tą moc generuje silnik 1.8, który jest doturbiony. No niestety w grze tutaj nie ma turbo. 241 było 241, tak myślę, prędkość maksymalna tego Leona. No i dobrze, przechodzimy już do ostatniego pojazdu w dzisiejszym filmie. W tym Leonie też kręci się kierownica i został tutaj właśnie przerobiony środek. No i dobrze, teraz przechodzimy do samochodu Beam GC31. Jest to samochód z silnikiem diesla o pojemności 3.0. W rzeczywistości generuje on 340 koni mechanicznych. W tej grze generuje ich 370, więc prawdopodobnie jest jakoś dodatkowo podtuningowany. Jego VMAX to jest 250 km na godzinę. Ma on 370 koni, tak jak wspomniałem. 8 biegów. Jest on w napędzie na 4 koła, czyli X-Drive, waży 1,9 tony. I w sumie zapłacimy za niego 450 000. W tej cenie dostajemy w sumie nawet fajny interior. Mamy tutaj ekraniki, proszę bardzo, ekran zamiast licznika, ekran zamiast radia. No nic, testujemy w rzeczywistości, jak tam sobie radzi. No i dobra, mamy tutaj światła pozycyjne, które świecą znów tylko z przodu, czyli jak chcecie, możecie ich używać jako dziennych. Światła mijania wyglądają tutaj w ten sposób i światła długie, w sumie tutaj się nic niewiele zmienia, głównie się to odbicie zmienia. Tak, mamy tutaj szyberdach, kręci się kierownica, klakson, poloneza, tak mi się wydaje, w sensie z poloneza z CD oczywiście. Dźwięki, no brzmi sobie tak spokojnie dość. Oczywiście, no jako taki nowy samochód musi mieć kontrolę trakcji, ABS-y, no oczywiście, że tak. Także teraz robimy teścik od 0 do 100. Startujemy. 3, 2, 1, start. Mamy setkę. Gdy już sobie pójdziemy, mamy 8 biegów. Trochę tu trzeba naklikać, nie że coś. 250 na odcinku do Masławicy Darłowo nie powinno być problemu. No i proszę bardzo, eleganckie 250 leciało, to jest max. Także ja bym chciał was jeszcze zaprosić na Discorda. Wspominam o wspieraniu, za które macie specjalne bonusy. I na dzisiaj to tyle. Na razie. Cześć.